Serwus moi drodzy, witam was dzisiaj w troszeczkę innej formie, bo będę mówił do was za kamery. I dodatkowo dziś znajduję się w miejscu, w którym jeszcze niedawno nie przypuszczałem w ogóle, że się zjawię. A mianowicie jesteśmy dzisiaj na wyścigu ultra, na etapówce organizowanej przez Koncept Kolarski. Zostałem zaproszony na etapówkę przez Weronikę Janicz, organizatorkę tego niesamowitego przedsięwzięcia. I zanim przyjechałem, miałem w głowie też naprawdę wiele pytań, bo świat ultra jest dla mnie zupełnie nowy i kompletnie nieodkryty. Kociewie, Żuławy i Kaszuby to tereny, na których etapówka się odbywa, więc była to też dla mnie genialna opcja sprawdzenia tego regionu, bo po prostu do pokonania miałem całkiem sporo kilometrów. Baza znajdowała się w Przywidzu. To tutaj, w arenie Przywidz, uczestnicy mogli odbierać pakiety startowe, no i oczywiście trackery, dzięki którym na mapie mogliśmy na bieżąco śledzić położenie każdego z zawodników. Zdecydowanie trzeba przyznać, że środowisko ultrakolarzy jest bardzo otwarte, niezwykle pogodne i trochę inne od tego, które spotykamy na wyścigach krótszych dystansów. Już od pierwszych kilometrów zaskoczył mnie poziom umiejętności i wytrenowania osób jadących. Był on bardzo zróżnicowany i widać, że tak naprawdę ta dyscyplina jest niemal dla każdego. Już od pierwszych kilometrów zdecydowanie otoczenie wzbudzało ogromny zachwyt i trudno było skupić się na jeździe, a nie na nagrywaniu materiałów właśnie krajobrazowych. Wiele osób przyjeżdżających z południa albo z centralnej Polski może niezwykle mocno się zaskoczyć, bo teren Kaszub jest niezwykle mocno pofalowany. Na dystansie 335 km zawodnicy mieli do pokonania ponad 2000 metrów przewyższenia, co zdecydowanie wpływa na poziom zmęczenia. A osoby, które decydowały się na pokonanie w jednym ciągu 3 etapów 650 km, do pokonania mieli już grubo ponad 5000 metrów. To naprawdę robi ogromne wrażenie. Zawodnicy podchodzili do rywalizacji w różny sposób. Jedni szukali wsparcia w osobach jadących na poziomie zbliżonym, a inni woleli zostać w typowej wersji solo i pokonywać dystans w własnym, niezakłóconym rytmie. Miejscami, gdzie na pewno wszyscy się zaczynali spotykać i mogli zamienić kilka słów, były punkty kontrolne, na których można było się posilić, uzupełnić bidony, no ale przede wszystkim energię, która tak szybko zużywa się na takim dystansie.
Pogoda podczas całego wydarzenia była niezwykle zróżnicowana. Momentami wychodziło zza chmur naprawdę mocne słońce i temperatura natychmiast się podnosiła, ale znowu momentami pojawiała się chmura, z której zaczynał kapać deszcz, co nie ułatwiało zadania. Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre osoby jechały ultra, czyli pełen dystans, właśnie takie krótkie showery wpływają bardzo mocno na zmęczenie na zmęczenie mięśni. Mając w perspektywie jazdę w nocy, która zapowiadała się naprawdę zimna, trzeba było mocno rozplanować to, co miało się na sobie. Kiedy do miasteczka zaczynały wjeżdżać pierwsze osoby, widać było, jak pozytywna atmosfera panuje w peletonie ultrakolarzy. Tutaj każdy nawzajem wspierał się, przybijał piątki i cieszył z rezultatu osiąganego przez teoretycznie rywala, ale tak naprawdę dobrego znajomego lub znajomą. To forma, tak powiem, stabilna, ale bez rewelacji, tak powiem. Także stabilny poziom jest zachowany. Widać różnicę na przykład pomiędzy mną a Mariuszem Cukierskim, który ładnie sobie tam 30 minut odrobił, także do najlepszych ciutkę brakuje. A trasa bardzo fajna, lubię tu wracać, jestem tu już po raz kolejny. Kaszuby, dla człowieka ze Śląska to jest coś nowego, coś zupełnie innego. Lubię te widoki, ten spokój, mały ruch na drogach, także jak najbardziej z chęcią tu wracam, ja pewno jeszcze nie raz tu przyjadę na jakieś zawody. A moje najbliższe plany to za 2 tygodnie start w Race Through Poland, a następnie taki większy start właśnie to w lipcu w takim wyścigu Via Race z Hiszpanii do Włoch. Na mecie, na osoby, które rzeczywiście kończyły już finalnie dystans 350 km i nie jechały dalej, czekały oczywiście medale, nagrody dla najlepszych, ale przede wszystkim ciepły bufet, tak potrzebny po właśnie takim mocnym wysiłku. A z drugiej zaś strony osoby, które kontynuowały dystans ultra, szybko przebierały się, planowały uzupełnianie żywności na nadchodzącą noc i jak najszybciej ruszały w trasę, żeby jak największą część dystansu pokonać jeszcze w promieniach słonecznych, a nie przy temperaturze, która w tej nocy miała spaść w okolice 0 stopni.
Dzięki Weronice to był mój pierwszy kontakt z wyścigami ultra, ale nie ostatni, bo będziemy się widzieli również na lubuskiej szosie, czyli ostatnim wyścigu w sezonie organizowanym przez Koncept Kolarski. No ale do tego trzeba być psychicznie niepełnosprawny, żeby takie coś robić, nie? No to tak generalnie to trochę plecy, lewe, prawe kolano i w sumie tyle. Jest generalnie w porządku. No wiesz co, jeżeli ktoś chce się sprawdzić, to uważam, że jazda przede wszystkim solo no hartuje dupsko. Nawet na takim dystansie, jeżeli nie robi się całego 650, to 300 jest zdecydowanie wystarczające, żeby w jakikolwiek sposób zacząć. No, ja się czułem w miarę na siłach, dlatego wybrałem ten drugi etap. Myślę, że w przyszłym roku wystartuję w 3 etapach. Dzień po dniu, albo już tym 650. No, tak naprawdę do końca nie wiedziałem, że jestem na 3. miejscu. Ktoś mi tam po drodze powiedział i ktoś mi napisał, że jestem dosyć wysoko, a tak to w ogóle nie patrzyłem na wyniki. Dlatego jak przyjechałem na metę, no to bardzo miłe zaskoczenie. No wiesz co, tak naprawdę jeszcze mam wrażenie, że dopiero się zaczyna. Zawodnicy dopiero co zjeżdżają się na metę, także przed nami jeszcze całkiem długi wieczór, tak naprawdę nocka, bo mamy też uczestników dystansu Ultra 650, którzy dzisiaj o godzinie 7:30 wyruszyli na trasę. No i przed nimi całkiem solidny dystans. Przyjeżdżając tutaj mają dopiero połowa przed nimi, więc myślę, że będziemy tutaj całą nockę na nich czekać i dzielnie ich witać na tym punkcie kontrolnym. No i tak jak wspomniałam, jeszcze zawodnicy, którzy dzisiaj jadą w ramach drugiego etapu, 335 km, oni właśnie zjeżdżają się na metę. Czekamy. W mojej opinii jak najbardziej. No oczywiście wiadomo, że z marszu nie jesteśmy w stanie tego zrobić, trzeba troszeczkę potrenować, ale tak jak mówisz, ten poziom jest bardzo zróżnicowany i tak naprawdę każdy na tej imprezie znajdzie coś dla siebie. Mamy osoby, które przyjechały się ścigać, które od samego początku idą na całość, jest totalny ogień i cisną przez cały dystans, ale są też takie osoby, dla których jest to całkowicie coś nowego, jest to debiut i one czasami nawet nie wiedzą, czego się spodziewać, więc to też jest dla nich coś nowego, nowe doświadczenie, nowe wyzwanie i te osoby zdecydowanie jadą bardziej turystycznie. O to nam chodziło, żeby zawodnik miał jak największy wpływ na dystans, który pokona. Mamy właśnie 3 etapy, najkrótszy 150 km w piątek, ten dzisiejszy 335 i jutro jeszcze 170 km. I tak naprawdę można to jechać w dowolnej konfiguracji. Można sobie wybrać jeden dystans, przejechać na przykład w piątek, można pojechać 2 te krótsze 150, 170, można wybrać dzisiejszy, można przejechać wszystkie i można przejechać wszystkie w formule non-stop. Także rzeczywiście mnóstwo opcji. Każdy, tak jak wspomniałam, znajdzie tutaj coś dla siebie i zdecydowanie nawet jak się popyta zawodników, to każdy jedzie inny dystans, inną kategorię, o coś innego mu chodzi na tym wydarzeniu i czegoś innego oczekuje, więc myślę, że to też jest piękne, że pokazuje, że to kolarstwo jest bardzo takie wszechstronne, nie ma tutaj ograniczeń i zdecydowanie każdy może się tutaj odnaleźć. Etapówka jest taką inauguracją naszego sezonu. Mamy w tym roku jeszcze kilka innych imprez. Za 6 tygodni widzimy się na Warmii, Pierścień Tysiąca Jezior. To będzie 13. edycja, także całkiem solidny kawał historii. Później lubuska szosa, Bałtyk Bieszczady w wersji gravelowej i wersji szosowej. No i zwieńczenie naszego sezonu, czyli lubuska przygoda. Bardzo Wam dziękuję za dziś, no i jednocześnie dziękuję wszystkim, z którymi miałem okazję zbić pionę podczas etapówki. Jesteście naprawdę przekotami. No i co? No i mam nadzieję, że z większością spotkam się na nadchodzącej lubuskiej szosie pod koniec lipca, więc do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Strzałeczka!